Tam jesteśmy na ulicy oczywiście. Skręcimy do parku, ale tylko na chwilę. Raz, żeby było ciszej, dwa, że po prostu zawsze moja trasa tak jest skierowana, a nie inaczej. Cóż, mamy 9 września 2023 rok. No i wspaniała sobota. Coś tak przyknął, ale na swoje dzieci. Jesteśmy już po złożeniu wszystkich dokumentów. Znaczy tutaj chodzi o wybory. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli przyglądacie się w ogóle światu, bo szczerze mówiąc, absolutnie nie przyglądam się światu, co bardziej świat koresponduje ze mną. Dlaczego tak jest? Nie mam czasu na śledzenie wszystkich działań, ale są astrolodzy, czy są osoby, które sobie wyjątkowo cenię. To tak jak chociażby pana Sejrowskiego, czy też ja mogę tu przekręcić nazwisko tej dziewczyny. Jej ojciec zajmuje się roślinami, uprawianiem, a ona zajmuje się arooterapią, tak? Czyli tą olejkami. Takie dziwne ma nazwisko, nawet nie chcę, bo przekręcę i zaczniecie się śmiać. Oprócz tego bardzo sobie cenię pana w góralskiej czapce i pana, tylko teraz też mogę przekręcić, chyba Sommer. To są te nazwiska, które i oprócz tego no co tu ukrywać, ale ten dziennik taki z panem chyba Podstawką, on ma jeszcze brata chyba też prowadzi razem z nim. I jeszcze kilka rzeczy, kilka osób jest, które nie chcę wymieniać, bo szkoda czasu, które oglądam. Ale najbardziej mnie zaskoczyła jedna rzecz, że już zupełnie nie powiem nazwiska tej osoby. Ona żadnych mediów nie korzystała, nawet tych internetowych, i jest wpisana na wybory. I to jest ogromny sukces, że osoba w założeniu zupełnie z zewnątrz wchodzi w skład zrozumiały. Jak to powiedzieć, bo to jest najtrudniejsze do wypowiedzi, bo przecież to są tylko kandydaci. Ale osoba, która brała udział, nie brała udziału w mediach, ani w żadnych innych układach, tylko sobie chodziła gdzieś tam po ulicach, po wsiach, nagle ma posłuch. To jest fantastyczna rzecz, dlatego że oddolnie ona po prostu najbardziej wygrała. Jeżeli ona wejdzie, ta osoba do parlamentu, ja powrócę, jak tylko będę w domu, do momentu, żeby uzmysłowić Państwu nazwisko tej osoby, żebyście prześledzili, bo to jest pewnym rodzaju tak zwany cud. Teraz, jeżeli patrzymy na te wszystkie wybryki, jakie istnieją w świecie i w świecie przyrody, to co ja nazywam przyrodą, a właściwie ekologią myśli, czy ekologią rozwoju, to zwróćcie uwagę bardzo na naszych starszych braci, czyli dokładnie na Izrael. Zobaczcie, co się dzieje, jak oni w tej chwili działają, i to grozi naprawdę dużymi konsekwencjami, ponieważ nie można tak powiedzieć, ale w pewnym sensie tak jest. Kosmogram ich jest szalenie podobny do kosmogramu naszego. I ich natura jest bardziej związana z działaniami tutaj i
to, co się dzieje tam, odzwierciedla się, co się dzieje tu. I teraz tu większość osób jest podporządkowanym tamtym działaniom. I teraz, jeżeli przejdziemy w te działania wszelkie, to te działania są tragiczne wręcz. My byliśmy poddani temu eksperymentowi, nie pamiętam ile lat temu, ale chyba około 3. Pamiętacie tą puszkę przy ambasadzie, nie chcę wymieniać jakiego kraju, bo to dzisiaj jest wszystko bardzo nie to, że niebezpieczne, a jakieś takie dziwne. W ogóle zaczyna się w ogóle gra słów i trzeba tutaj... Dlatego też niektórzy pytają się, dlaczego ja nie mówię kawę na ławę. Bo kawę na ławę to już by mnie nie było. Już dawno by mnie nie było. Nigdy by nie było. Dlaczego? Dlatego, że astrologia po pierwsze jest numer 1 goniona przez prymitywny kościół, następnie przez prymitywne religie, przez prymitywne organizacje, chociażby tutaj, że RODO to jest to i pewne jeszcze jakieś inne działania, które są wyjątkowo no już niepotrzebnie powiedziałem to słowo, ale mogłem inaczej powiedzieć, ale jeszcze jakieś inne składy, które doprowadzają do tego, że bo ktoś powie, no ale wie pan Wojtek, albo pan tam jeszcze jakiś pan Ścisiu jednak funkcjonuje, jednak wyraża swoje, tylko pan Ścisiu, przypuśćmy, nie prowadzi od tylu lat, albo jest medialny i nawet jak powie, to jest afera i ma w dodatku, jeżeli się powie to w telewizji, to ma się prawników telewizyjnych. Jeżeli się to powie gdzieś tam, to się ma jakieś zaplecze. W tej chwili powiedzmy, że tak. Nie interesuje mnie to całe zewnętrzne, co mówi. Nie interesuje mnie działania, które są robione przez inne organizacje. Nie interesują mnie, bo mógłbym pracować dla jakiejś organizacji, czy wspomagać, czy cokolwiek działać. Nie. Dlaczego? Ponieważ nie chcę. Niech pan tak powie, proszę pana. Przecież my panu pomagamy. Absolutnie mnie to nie interesuje. I tutaj jedna z uczestniczek tutaj napisała, że a jednak pan jest tendencyjny. To jest ten czas. W tym czasie akurat rozmawiamy o tych osobach. A dzisiaj nie wiem, jak jutro będzie. Jak będzie jutro wyklarowanie, kto przeszedł, a kto nie. I dopiero rozpocznie się lansowanie. Którego ugrupowania i które osoby po analizie bardzo głębokiej, wewnętrznej każdej z tych osób i sprawdzenia przynajmniej na godzinę 12 każdego kosmogramu. Proste, bardzo proste i nie potrzeba się w ogóle obawiać, że to nie nastąpi. A jeżeli ktoś nie pojmuje pewnych zagadnień astrologicznych, to najlepiej, żeby zajął się tą astrologią i wtedy będzie sam mógł po prostu zajrzeć w ustawienia planet, czy w działania planetarne i pójść, nie mówię, że tą drogą prawdy, bo to jest wielkie oszustwo. Prawda to jest dopiero wtedy, kiedy
obejrzy się cały kosmogram i nie jest się właśnie kto płaci za to. Wytłumaczenie pewnych działań astrologicznych zawsze ma dwie wersje, jakby dwa, każdy kij ma dwa końce, proste. Ostatnio, ponieważ kupiłem 3 książki w Empiku i muszę zrobić recenzję na temat, akurat przysłali tak, żebym się wypowiedział na temat tutaj książeczki o zdrowiu. Nawet nie pamiętam w tej chwili tytułu, bo akurat układam wszystkie książki. Jest to nie wiem, czy to jest Angielką albo Amerykanką, ale raczej Amerykanką. Tak, Amerykanką, która w wyniku swoich doświadczeń doszła do astromedycyny, znaczy przede wszystkim chorób swoich, no i stała się nawet lekarzem, studiowała medycynę. Nie wiem, czy tak jest możliwe, ale przypuśćmy, że studiowała tą astromedycynę i studiowała tam medycynę, na przykład jakąś tam, chociażby akupunkturę. I zgadzam się z tym, to co ona do tej pory przeczytałem. Przeczytałem zaledwie 4 strony wstępu. Bardzo mnie się to podoba, to co mówi, bo jest to z pewną zgodą, jaką ja lubię. Nie lubię, że tak jest, bo u mojej siostry tak było. Nie, tak nie jest, dlatego że twoja siostra jest zupełnie innym znakiem i zupełnie inne powody miała, żeby na przykład zająć się taką, a nie inną sytuacją chorobową. I inaczej postępujemy u bliźniąt, a inaczej postępujemy u skorpiona, czy inaczej u wagi. Każda z tych, każdy reprezentant tego znaku, czy swojego znaku, ma swoją jakby otoczkę. Dlatego też najsłynniejsze słowa w astromedycynie to lekarz, który nie zna astrologii, nie powinien uprawiać tego zawodu. Dlaczego? Dlatego, że mając kosmogram, może już z góry dobrać wszystkie rzeczy, które ma zabrać z sobą. Bo inaczej idziemy do barana, który jest niecierpliwy, jego organizm jest bardzo niecierpliwy, a inaczej idziemy do byka, który na ogół działa masą, chociaż nie zawsze są to osoby bardzo masywne, ale jednak struktura ich jest 2 razy większa niż barana. I potem inaczej zupełnie idziemy do bliźniaka, który ma bliźniak zupełnie jeszcze inne podejście do samego siebie i do całego układu, który jest oparty na neurologii i oparty na systemie Merkurego. No więc to jest zupełnie inne podejście. Jeżeli teraz podejdziemy jeszcze do następnych znaków, to każdy z tych znaków ma mniej więcej taką różnicę jak pomiędzy słoniem a wielorybem. To jest największy ssak, a to jest największy ssak morski, to lądowa. I czy oni mają wspólne cechy? Tak, są ssakami, ale nie pamiętam już, czy wieloryb jest prawdopodobnie krewnym jakiegoś małego zwierzaczka i bliżej jemu niż do słonia. Więc to jest po prostu tak by można było to traktować. Tak jak współczesna nauka odrzuca to, że jesteśmy na pewno krewnymi
tych, którzy się drapią w tą stronę, o pokażę w tą stronę, a nie w tą stronę i chodzą po tej stronie, a nie po tej, znaczy używają dłoni idąc, popychają się po tej, a my idziemy w ten sposób. No i są ogromne różnice. Na razie wykańczam tą naszą rozmowę, ponieważ jestem tutaj na już, o, zaraz zobaczycie, rozłączyłem sobie kamerkę, no trudno, macie tutaj, o, i na tym kończymy. Akurat tutaj już zielone światło, a ja do galerii wchodzę. Jak będę wychodził, będziemy dalej sobie prowadzić dysputę. Możliwe, że ja pójdę zupełnie innym kierunkiem. Jest gorąco, jest naprawdę gorąco, co mnie troszeczkę irytuje, no ale trudno. Na razie. Nie ma problemu, czy... Jeszcze muszę ubrać tylko poszewkę nawet do was. No wyszedłem już z kołchozu typu galeria. To znaczy mówię o kołchozie sklepowym. Zakupy są zrobione. Zobaczymy co dalej. Między innymi kupiłem tak zwaną sieć WLAN. Nie wiem, czy tam niektórzy, może mylę nazwę, ale to chodzi o to, że są routery i te routery można rozbić na odległość. Ale im dalej, tym spada odległość transmisji. Ale to najważniejsze, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa i na jakiej odległości, prawdopodobnie na duże odległości, no więc jak już na dużej, to właściwie jest, tak jak wynika z tego, że to jest bezstratne. A jeżeli nie ma strat, no to idealnie, ale to zobaczymy wszystko w praniu. To nie jest prawda, że może tak się stać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że tutaj wracając do tej historii naszych ograniczeń i zabawy, to w tej chwili ogranicza się najbardziej nasi bracia zwierzę i oni będą mieć naprawdę duży kłopot. Jeżeli oni tego nie rozwiążą, to tam może nastąpić bardzo duży rozłam, który będzie pierwszym rozłamem w historii od czasu biblijnego. Faktem, ale to kiedy indziej porozmawiamy sobie, ponieważ to jest największy przykład nieumiejętności dogadania się między dwiema osobami. Dlaczego? Dlatego, że tak jesteśmy zbudowani. Wspominałem w poprzednich filmach chodzi o tych dwóch braci, który jeden drugiego unicestwił, tak? Czy tam stworzył. I to są biblijne historie. Bardzo silne, bardzo poważne. I teraz patrząc się na to wszystko, to co się dzieje, według mnie jest wynikiem długotrwałych historii i niecierpliwości wejścia w ten system wodnika, ponieważ niektórzy uważają, że jeżeli jest czas wodnika, to ten czas obowiązuje ich, bo oni mają patent na tego wodnika. To nie jest prawda, że ma się patent na wodnika, ponieważ nie wiemy w ogóle, jak te czasy będą wyglądać i co wodnik ma na myśli. To jest mniej więcej taka zgadywanka, jakbyśmy chcieli porównać twarożek do, no, wiecie do czego, no, do jakiegoś tam odchodu. I teraz idąc przez naszą dojrzałość, to musimy zwrócić uwagę na najważniejszą rzecz, jaka jest. Że za każdym razem jest coś tam narzucane jako prawda.
ta prawda w ogóle nie istnieje, bo prawda nie jest po tej stronie, która ją wygłasza, tylko po tej stronie, jaka w tej chwili obowiązuje. Czyli ta prawda, przypuśćmy historyczna, którą czujemy, którą wiemy, że jest rzeczywistą prawdą, bo trzykrotnie powtórzona to jeszcze jest za mało i nie ma sensu. Dlaczego tak jest? Najprostszy powód to zorganizowanie specyficznego myślenia. To jest specyficzne myślenie, które w tej chwili jest szalenie modne. Myślenie zysku. I mamy owoce tutaj nawet w osobach wysoko postawionych. Dzisiaj, no mogę to powiedzieć, pan, który tam działa, przypuśćmy, na przykład pan Hołownia kontra były minister zdrowia. I to są te same postacie. I teraz te same postacie grają w te same karty. Bo było takie pytanie z zewnątrz, tutaj telefoniczne ode mnie, co ja sądzę, no więc odpowiadam tutaj publicznie, co sądzę o tych dwóch osobach. To jest ta sama, co pan Szumowski. To jest dosłownie identyko. I nie ma możliwości, że te osoby zmienią zdanie, dlatego że te osoby są klakierami tej samej filozofii. I teraz ktoś powie, ale proszę pana, pan gra, już wiem, o co panu chodzi, i to nie będzie wiedział, dopóki nie będzie rozdawania kart, dopóki nie będzie wychodzenia za pewnych linii. Te linie, które są liniami bardzo niebezpiecznymi. W tej chwili mamy czas rozliczeń, czas walki politycznej, nazwijmy to tak, ale nikt nie pokazuje w rzeczywistości, gdzie jest to już dno, bo w tym dnie nie ma końca. I teraz patrząc się w tą przestrzeń, ta przestrzeń zaczyna być troszeczkę interesująca przez intrygi, przez różne działania, a te działania, kiedyś mówiłem wam o przestrzeni artystycznej i chcę wam pokazać tę przestrzeń artystyczną. Tu brak jeszcze, ten słup powinien stać po tej stronie. I teraz o co chodzi? Że światło dawało cień, którego teraz nie widać, ale no, tutaj możecie zobaczyć ten cień, ale ten cień się przesunie mniej więcej w tym punkcie. I to był moment rozpoczęcia tej wystawy. To robił Japończyk, tylko jak się nazywała? Muszę przegrzebać pamięć, bo to było tak spokojnie 20 parę lat, no nie, 30 parę lat temu. Chyba Sztuka w procesie. Chyba tak ten nurt się nazywał. Głównym animatorem tego wszystkiego jest Ryszard Waśko. Zresztą jeden z najwybitniejszych artystów, plastyków w świecie. Ryszard Waśko jest traktowany tak jak Picasso, tak jak Salvador Dali, czy artysta o już najwyższej renomie. Mieszka w Łodzi, jest to były operator, zresztą jest operatorem filmowym oczywiście i stworzył niesamowite dzieła sztuki. To są nieskończone dzieła sztuki, można by tak. O, mamy telefon.
Także tutaj mamy artystów tak wielkich i zupełnie nie wiemy, przechodzą koło nas, a nie ma tego. Właśnie to jest najważniejsze, że dzisiaj wyhodowaliśmy celebrytów, ale celebryci to nie są ci. Oni nie są celebrytami, oni są bardzo skromni, czasami aż za skromni. I dzisiaj ta sztuka jednego dnia tak zwana, która jest stworzona przez media, nie jest sztuką. To, żeby coś stworzyć w sztuce, żeby coś stworzyć, to musi być naprawdę coś odkrywcze, co da nowe spojrzenie na sztukę, i w polityce jest to samo. W tej chwili to, co mówiłem o tym człowieku, który zebrał tyle głosów bez żadnej propagandy, to jest rewelacja i to jest właśnie możliwe, że to jest ten człowiek, który powinien być na tym miejscu najważniejszym i sterować to za swojego biurka. I dajmy nie szansę, bo to nie ma co, to już nie ma szans. Tutaj trzeba naprawdę zrealizować nasze założenie, pragnienia. To nie ma tak, że my sobie coś zrobimy albo coś będziemy bawić się. Tu nie bawimy się już w nic. Tu realizujemy nasze dążenia, które są dążeniami, co najciekawsze, że epokowymi. Epoka ta wymaga od nas najważniejszego skupienia się, bo to my zostawiamy po sobie zgliszcza. To nie te następne pokolenia, że naprawią to, co nasi dziadkowie nam zostawili, bo taka jest prawda, bo to jest wina tego specyficznego myślenia, które przyszło, no trudno powiedzieć, ale dzisiaj z najbardziej niebezpiecznej strony, którą tolerujemy, a nie tolerujemy. I co najciekawsze, że już w tej chwili stają się źródła, które dokładnie tłumaczą, na czym polega rzeczywistość. Na czym polega to wszystko, co nazywamy rozwojem. Czyli dokładnie Lech, Czech i Rus. Czy to jest na pewno Rus? Jest z tej samej gliny ulepiony co my. I czy czasami, ja wiem, że podpadnę niektórym osobom, które myślą w inny sposób, albo myślą, że ja myślę w ten sposób. Moskwa zawsze była w rękach Dżingis Khana i do tej pory jest. Jeżeli tego nie zrozumiecie i nie będziecie szukać odpowiednika, i w Hanacie moskiewskim dynastia, która była ostatnią, ta ostatnia dynastia była mieszaniną naprawdę wielu barw, ale najmniej tych etycznych. To, że oni utrzymywali prawosławie, to prawosławie jest taką formą chyba najbardziej dziwną, bo prawosławie nie daje tego, co my byśmy chcieli, szczerości. Jeżeli przyjrzycie się charakterystycznym rzeczom dla nas, to prawosławie jest bardzo, a bardzo, nazwijmy, niekonsekwentne. Także tutaj moglibyśmy uderzyć o mieszankę tego wszystkiego, czyli świadomość. Ale piękny.
Tam idzie Ulpet, ale naprawdę przepiękny jesteś. Jestem zdziwiony, bo bardzo ładny Ulpet po raz pierwszy w tym parku. Tak szalenie piękny Ulpet. No nie będzie widać, tam z daleka idzie taka kreseczka koło tych państwa. O, właśnie tam gdzieś. Nie będę gonił za nim, bo po pierwsze nie mam siły, już wracam do domu, także tutaj daję Państwu kilka sposobów myślenia, ale najbardziej się cieszę z tego konfliktu. Ten konflikt, który może wybuchnąć i bardzo niebezpieczny ten konflikt jest tam w środku i on może stanowić dla nas pewien wzór myślenia, pewien wzór, żeby nie popełnić tych błędów. A to, co się tworzy w tej chwili, chyba jest wstąpieniem przed biegi albo lekkim treningiem przed tą zmianą epoki, bo czekałem, aż stanie się to w jakimś takim punkcie i to jest ten punkt. Tak jak niektórzy stwierdzają, że właśnie rozmowa pana prezydenta Trumpa, nie. Tutaj, jeżeli wystąpi naprawdę kataklizm, to ten kataklizm będzie proroczy. I dlaczego? Ponieważ jest to wewnętrzna wojna tej samej religii, ale nie tych samych wyznawców. I to jest najciekawsze, że my tego nie odróżniamy, nie potrafimy zrealizować tego świadomości. I jeżeli nastąpi, to jest właśnie, powiedzmy, że wielka wojna bratobójcza, która może, jeżeli dobrze to rozegra się, skończyć z tą biblijną historią, że brat zabił brata. Że tutaj ocaleje właśnie ten wodnikowaty trzon, ten prawdomówiący, ten najpiękniejszy, jaki może być. To jest ta fermentacja tego mszalnego napoju, który właśnie się w tej chwili klaruje. Tak to by można było nazwać. Ja mówię specjalnie językiem biblijnym, bo jest on najbardziej prosty do zrozumienia. Mógłbym przecież mówić kwantami albo fizyką czy matematyką, ale po co, kiedy dokładnie cały ten rozwój świetne, bo dzieci wszystkie rysują osoby, no to nie są młode osoby, szkicują. Świetnie, palmową. Bardzo się mnie to podoba, bo przez sztukę do stwórcy. Sztuka otwiera zupełnie inną świadomość. Świadomość tą, że sztuka nie ma granic. Tak jak drogi. Drogi też. Mimo, że idziemy ciągle tą samą, ona jest ciągle inna. Tak jak morze, tak jak fale, tak jak woda, tak słowo. To jest najpiękniejsze. Także trzymajcie się do jutra, a dzisiaj powodzenia. A ja do organizacji tego, co zakupiłem i sprawdzenia, jak to będzie. No cóż, z Bogiem i trzymajcie się, powodzenia.